Muzyka i karate. Przyznam szczerze, że połączenie jest dość egzotyczne. Ale to jest tak, że to są dwie tak różne dziedziny, jakimi się zajmuję, że absolutnie ze sobą nie kolidują. I wiele razy w życiu mi to karate pomogło, chociaż nigdy nie konfrontowałem tego i daj Boże nie będę musiał w realnej sytuacji, ale zawsze, kiedy pojawiały się jakieś problemy, to była tak inna odskocznia, że dawała mi możliwość trochę odetchnięcia i spojrzenia z dystansem na to. To była historia jak z filmu, nie? Był tutaj Góra Atos, klasztor Shaolin, karate. W ogóle wszystko się spina idealnie, no nie? Teologia, te emocje. Niezamierzone, bo z tym karate to była taka historia, że ja w szkole podstawowej już interesowałem się śpiewem bizantyjskim. Interesowałem się kulturą Grecji, interesowałem się w ogóle rzeczami związanymi z kulturą prawosławia, szczególnie bizantyjską kulturą cerkiewną, bo wtedy jakby wszyscy zrozumieli, że lepiej się nie sprawdzać. Przegadać go nie przegadamy, a nabić go też nie nabijemy, więc zostawmy chłopa w spokoju. Rozmowy ostateczne. Rozmowy ostateczne. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest człowiek, który jest dla mnie od wielu lat inspiracją. Dziękuję bardzo, że zechciałeś tutaj przybyć. Nasze skromne progi. Doktor nauk teologicznych, muzykolog i kantor. Badacz związków między muzyką bizantyjską a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej. Absolwent Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na Wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz na Wydziale Teologii Społecznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel męskiego chóru kameralnego Bogdana Onisimowicza, z którym pracował nad odtworzeniem praktyki wykonawczej z XVI-wiecznych melodii monasteru supraskiego. Obecnie kontynuuje to jako paleologos. Tak jest. Prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów na Świętej Górze Atos. Kantor w skicie Antoniego i świętego Teodozjusza kijowsko-pieczarskich w Ordynkach. Do śmierci ojca Gabriela. Autor muzyki grecko-bizantyjskiej, nauczyciel i dyrygent chóru w greckojęzycznej parafii Cyryla i Metodego w Warszawie, śpiewak i propagator muzyki bizantyjskiej i na koniec myślę, że warto wspomnieć, bo nikt nie sądzę, że się będzie spodziewał takiego ciosu w twoim CV. Posiadacz, moi drodzy, 4 danów w karate z Okinawy. Instruktor karate, sensei Marcin Abijski. Witam serdecznie cię. Witam. Dzień dobry. Cześć. Marcinie, tak zaczynamy na luzie, zawsze pojawia się te pierwsze pytanie, które zadaję każdemu mojemu gościowi, no bo goście są przede wszystkim z Podlasia. Czym dla ciebie jest Podlasie? Podlasie to mój dom. Podlasie to moje tradycje. Czym jest dokładnie Podlasie i jak jest ważne, zrozumiałem dopiero, kiedy wyjechałem za granicę. I myślę, że to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby zrozumieć, kim się jest i do czego się tęskni. Kiedy pojechałem do Aten na kilka lat studiów i muzycznych, i teologicznych, strasznie tęskniłem za domem. Tęskniłem za Podlasiem, tęskniłem za przyrodą, za kulturą. I tak jak rozmawialiśmy przed audycją i o kawie, tak? I opowiadałem tą historię, kiedy ktoś przyjeżdżał do mnie do Aten i pytał, co mi przywieźć, to prosiłem w tamtych latach oczywiście, o żółtą chibo i kalendarz z lasem, bo tego mi najbardziej brakowało. Kawa Sido i herbata Madras. Właśnie, także Podlasie jest magiczne. Podlasie jest dla mnie bardzo istotne też w ramach tych moich poszukiwań, ponieważ to jest pogranicze. To jest tak ciekawe pogranicze kultur, które pozwala tak naprawdę
pracować wieloaspektowo i w wielu dziedzinach. To karate również. To wszystko dlatego, że takie pierwiastki kultury wschodniej, blisko, daleko wschodniej, czy jeszcze bardziej głębiej w Azję, one tutaj się pojawiały i myślę, że mamy trochę to. To była historia jak z filmu, nie? Był tutaj Góra Atos, klasztor Shaolin, karate. W ogóle wszystko się spina idealnie, no nie? Teologia, te emocje. Niezamierzone, bo z tym karate to była taka historia, że ja w szkole podstawowej już interesowałem się śpiewem bizantyjskim. Interesowałem się kulturą Grecji, interesowałem się w ogóle rzeczami związanymi z kulturą prawosławia, szczególnie bizantyjską kulturą cerkiewną. I kiedy moi rówieśnicy grali w piłkę i zajmowali się tym wszystkim, czym się zajmują dzieci w szkole podstawowej, to ja jeździłem do monasteru w Supraślu już od 5. klasy szkoły podstawowej, czasem sam autobusem i rozszyfrowywałem gdzieś tam już w 7. klasie, może jeszcze w 6, jakieś rękopisy, szczególnie te supraskie najbardziej mnie interesowały. Wtedy poznałem takiego muzykologa Paula Ziolo. No ale w każdym razie odstawałem od grupy. A że odstawałem od grupy, to byłem taki czasem wyśmiewany i tak dalej. Więc postanowiłem coś z tym zrobić i zapisałem się na karate. Żeby mnie nikt nie gnębił, bo tak miałem taki epizod w życiu, że mnie po prostu koledzy, no właśnie, próbowali traktować fizycznie, więc żeby się bronić, zacząłem ćwiczyć karate, ale paradoks polega na tym, że odkąd zacząłem ćwiczyć karate, nigdy w życiu nie miałem potrzeby użycia karate, bo wtedy jakby wszyscy zrozumieli, że no, Lepiej się nie sprawdzać. przegadać go nie przegadamy, a nabić go też nie nabijemy, więc zostawmy chłopa w spokoju. Muzyka i karate. Przyznam szczerze, że połączenie jest dość egzotyczne. Ale to jest tak, że to są dwie tak różne dziedziny, jakimi się zajmuję, że absolutnie ze sobą nie kolidują. I wiele razy w życiu mi to karate pomogło, chociaż nigdy nie konfrontowałem tego i daj Boże nie będę musiał w realnej sytuacji, ale zawsze, kiedy pojawiały się jakieś problemy, to była tak inna odskocznia, że dawała mi możliwość trochę odetchnięcia i spojrzenia z dystansem na tak, to trudno się emocjonować jakby w muzyce prawosławnej, chociaż według mnie, no bo jak mówimy generalnie o muzyce bizantyjskiej i o monodii, chodząc i do kościoła i do cerkwi, gdzieś tam ta liturgia jest zupełnie inna. W kościele katolickim nawet jak się idzie na mszę trydencką, niby ona jest bardziej uroczysta, jak śpiewają Veni Creator, czy tam, nie wiem, litanie do wszystkich świętych. Brzmi to fajnie, ale nie brzmi to tak ładnie jak w cerkwi. Więc może, nie wiem, wytłumaczmy, czym jest muzyka bizantyjska, czym jest w tej chwili śpiew polifoniczny, który jest używany w cerkwi, bo są to jakby dwie różne rzeczy. I jestem pewien, że nasi oglądający czy słuchacze nie będą wiedzieli, o co chodzi, więc ty jesteś specjalistą i chciałbym, żebyś przybliżył to. Cerkiew nie ma innego sposobu docierania do wiernego i interakcji z wiernym niż poprzez śpiew. Nie ma nabożeństwa bez śpiewu, absolutnie żadnego. Poza tymi jakby krótkimi fragmentami, gdzie może są dłuższe modlitwy, to cerkiew mówi w języku muzycznym. Nawet kiedy są czytania, to te czytania są na zasadzie takiej kantylacji, czyli podniesionego głosu, postawionego na jakimś dźwięku, z jakimiś małymi fluktuacjami, prawda? To jest takie śpiewne czytanie, melorecytacja. Ale znowu tutaj jest bardzo ważny element śpiewu i tej wokalizy. Więc to jest jedyny język, jakim mówi cerkiew, dlatego ten język musi być zrozumiały, musi być naturalny, musi być dostosowany również do materiału, czyli do treści, jakimi się posługuje, jakie przekazuje. I po prostu muzyka w świecie prawosławia jest integralna, jest nieodłączna, jest niezbędna, jest autentyczna przede wszystkim, niezależnie od tradycji, czy jest to tradycja monodyczna, czy polifoniczna, i już teraz przynajmniej, tak?
Bo powiedzmy sobie szczerze, że ta polifonia, którą mamy dzisiaj w naszej tradycji, tej wschodniosłowiańskiej, bo przede wszystkim tutaj, to jest polifonia, która już ma dobrych kilkaset lat. Co najmniej 300 w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, to jest początek, prawda, 200 i trochę. To jest początek XIX wieku, kiedy to wszystko już przybiera takie formy, jakie przybiera. Natomiast śpiew jednogłosowy to jest śpiew zgoła inny. To jest śpiew, który dominuje w zasadzie w większości świata prawosławnego. Bo wszystkie starożytne patriarchaty, czyli Jerozolima, Konstantynopol, Antiochia, Aleksandria, one się posługują śpiewem jednogłosowym, tym bizantyjskim, śpiewem, który pochodzi jeszcze z wczesnych wieków chrześcijaństwa, czyli tego momentu syntezy starożytności i tradycji muzycznych starożytnych z potrzebami Kościoła, wczesnego Kościoła. No bo wiadomo, że do liturgii zaczęto używać śpiewu, który był znany. Nie wymyślono nowego śpiewu. Tylko tak jak terminy teologiczne zaadaptowano z filozofii starożytnej, tak też formy śpiewu zaadaptowano, oczywiście ograniczając je do 8 podstawowych skal cerkiewnych, o których mam nadzieję jeszcze później sobie powiemy. W każdym razie mamy dwie wielkie kultury. Mamy kulturę polifoniczną, tutaj u nas na wschodzie, na wschodzie Słowiańszczyzny, trochę na Bałkanach, ale to znowu są wpływy właśnie wschodniej Słowiańszczyzny. No i jeszcze mamy Gruzję, która jest takim ewenementem, która ma kulturę wielogłosową, ale to jest polifonia oparta zupełnie na innych zasadach. No i śpiew jednogłosowy z drugiej strony. No właśnie. I bo swoich badań, no bo jesteś doktorem, ja czytałem wiele artykułów twoich jakichś i badaniach odnośnie muzyki bizantyjskiej, ale też odnośnie wpływów właśnie tej muzyki na kraje słowiańskie. I jak to wygląda, jak wyglądała w ogóle adaptacja w warunkach wczesnosłowiańskich i generalnie, tak jak tutaj badałeś w Supraślu, Idmologion, o którym porozmawiamy później. No historia ma ponad 1000 lat. I to sobie musimy jasno powiedzieć. A w związku z tym, że ma ponad 1000 lat, no powinna być absolutnie szanowana i tutaj w zasadzie początki tego giną w mgle wieków, bo ciężko jest badać nam te pierwsze dziesięciolecia, czy pierwsze wieki, kiedy Słowianie przyjmują chrześcijaństwo przede wszystkim. I którzy Słowianie? No Słowianie, tutaj Ruś Kijowska nas najbardziej interesuje, bo my później przez następne kilkaset lat będziemy pod wpływem tej kultury Rusi Kijowskiej i nasze ziemie również. Nasze ziemie tutaj pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Dokładnie. tak, i później Rzeczypospolitej, później wspólna droga, tak. To wszystko jest jednak bardzo mocno podszyte, w pewnych okresach nawet większościowo, przez kulturę właśnie tych ziem kijowskich i Rusi. Nie mylmy tego z Rosją, tak. Tu musimy sobie jasno powiedzieć, że to odczucie ludzi względem tutaj tej kultury wschodniej na naszych ziemiach, pozaborowe, absolutnie nijak się ma do tego, co było do tego momentu, tak? Kiedy rzeczywiście większość szlachty na tych ziemiach to była szlachta ruska. Zresztą to jest w ogóle inny fenomen, dlatego że utożsamianie się jakkolwiek narodowościowe nie było w ogóle kategoriami. To nie ta kategoria myślenia, prawda? I samoświadomości. No ale jak to się wszystko zaczęło? No misja świętych Cyryla i Metodego, najpierw na południu, tak, Morawy, później ich uczniowie, później chrzest Rusi i bezpośrednie kontakty z Konstantynopolem. I cały czas mówimy o Rusi domongolskiej, czyli Rusi, która jeszcze jakby nie przeorana przez te hordy mongolskie, rozwija kulturę niesamowitą, bo to jest taka synteza właśnie tradycji lokalnych, przede wszystkim języka, to wszystko zmienia. To jest w ogóle fenomen, który dla Kościoła Zachodniego nie jest w ogóle znany przez długie wieki, w zasadzie do XX wieku, no bo Słowianie modlą się w swoim języku, w swoim zrozumiałym języku, przez wieki. A to oznacza, że ta kultura, którą przyjęto z Bizancjum, to była kultura wieloaspektowa. To było piśmiennictwo, tak? To była hagiografia po grecku, to było malarstwo cerkiewne, tak? I w ikonach przez długi okres widzimy jakby wpływy, podobny styl, tak?
Absolutnie. Widzimy wpływy w architekturze, tak? I pierwsze kamienne świątynie wzorowane na Hagii Sofii, to mamy na przykład słynną świątynię Hagia Sofia przecież w Kijowie, tak? Mamy poza tym jeszcze kilka innych zabytków wzorowanych absolutnie na architekturze bizantyjskiej. Natomiast w związku z tym, że zmienił się język, no bo greka absolutnie tutaj była od początku marginalizowana, chociaż do XIV wieku, metropolici Rusi Kijowskiej byli Grekami. Przyjeżdżali z Grecji, przywozili często ze sobą śpiewaków. Ci śpiewacy śpiewali dla nich tak, jak oni chcieli, ale to tylko w katedrach. Natomiast na zewnątrz był język cerkiewno-słowiański i widać w rękopisach są rękopisy dwujęzyczne, tak? Gdzie ta sama notacja jest zastosowana i do języka greckiego, i do języka cerkiewno-słowiańskiego, więc na początku te melodie były podobne, ale w związku z tym, że język jest zjawiskiem fonetycznym i bardzo istotnym jest to, jak brzmi, on absolutnie, będąc inny od języka greckiego, język cerkiewno-słowiański, dostosował formy muzyczne. Nie odwrotnie. Język nie zmienił się dla muzyki, to muzyka zmieniła się dla języka i zaczęto rozwijać własne formy monodii. I przez bardzo długi czas, w zasadzie można by powiedzieć, że do XIX wieku, bo jeszcze w XIX wieku już w Zaborowej, w Polsce pod Zaborami, cerkiew rosyjska rozsyłała po parafiach zbiory, takie kilkutomowe, chyba 4-tomowe, jeśli dobrze pamiętam, nut kwadratowych, takich nuty kijowskiej, gdzie były jednogłosowe melodie dla parafii, czyli dla użytku codziennego. Więc ta monodia, nawet w oficjalnych przekazach jakby kościoła, ona funkcjonowała. No i na początku ten śpiew bizantyjski, on prawdopodobnie nie przyjął się aż tak entuzjastycznie na Rusi, ale jako zasada się przyjął. Jako zasada śpiewu jednogłosowego, śpiewu opartego na skalach kościelnych, tak, czyli na tej modalności. I bardzo wcześnie pojawia się coś takiego jak znamienny rozpiew. I ten znamienny rozpiew od słowa znamia, czyli ten znak, mówiąc językiem zachodnim pneumatyczny, tak? Znamienny rozpiew zaczyna być rozwijany na Rusi. Oczywiście obok tego znamiennego rozpiewu funkcjonuje też śpiew kondakarny. A śpiew kondakarny jeszcze w Rusi domongolskiej to jest śpiew, który jeśli spojrzymy na rękopisy, niestety rękopisy nie śpiewają. No to, więc tylko możemy się sobie pooglądać to. Rekonstrukcje są, ale oczywiście wiemy, na czym polega rekonstrukcja dźwięku, prawda? Tak jak rekonstrukcja języka mówionego, absolutnie rzecz na wyczucie. Więc mamy jeszcze ten śpiew kondakarny przez jakiś czas, który jest śpiewem bardziej bliskim wzorcom bizantyjskim. No i później ten śpiew znamienny w redakcji kijowskiej, bo jest taka redakcja, on jest powszechny na naszych ziemiach. Jak sobie chronologicznie to wszystko sprawdzimy, no to mamy ten Irmologion Supraski, o którym dowiedzieliśmy, rok 1598. To jest taki półmetek tysiąclecia, prawda? Więc bardzo mocno jeszcze nawiązuje do początków śpiewu jednogłosowego na Słowiańszczyźnie. On jest integralnie związany ze śpiewami, od których pochodzi, czyli ze śpiewami bizantyjskimi. Ma bardzo wiele elementów wspólnych ze śpiewem bizantyjskim. Ma inną melodykę, inne melodie, ale zasady są bardzo podobne, dlatego że bazują na tej samej warstwie tekstów, na tej samej hymnografii, więc mamy melodie krótkie, długie, dostosowane do cerkiewnego systemu modalnego. I absolutnie przez następne wieki rozwija się na naszych ziemiach, oczywiście wieloaspektowo i na swój sposób, na swój indywidualny sposób. Zresztą każde miejsce rozwija to inaczej. Inaczej na południu, bo przecież też mamy ślady kultury bizantyjskiej, na południu nawet Polski, tak? Już nie mówię o Słowacji, Czechach, czy jeszcze niżej, tak? Bałkanach. Więc absolutnie podsumowując odpowiedź na to pytanie, może nieco rozwlekłą, śpiew bizantyjski nie jest śpiewem narzuconym, nie jest śpiewem z zewnątrz, jest integralnym śpiewem, integralną częścią naszej tradycji, po prostu co jakiś czas aktualizowaną ze źródłem, którym jest Święta Góra Athos czy Konstantyn. Dokładnie. To teraz jak ma się w ogóle w dobie, gdzie polifonia jakby dominuje?
jak ma się ten śpiew bizantyjski, no u nas w aspekcie takiego śpiewu liturgicznego, wiesz, ja ciebie obserwuję, widzę. Dla mnie śpiew bizantyjski ma o wiele więcej emocji niż śpiew polifoniczny. Gdzieś tam możesz wyczuć te emocje od śpiewaka. Natomiast śpiew chóralny, polifoniczny jest typowo śpiewem takim liturgicznym. Natomiast tutaj gdzieś te emocje inaczej fluktuują. Jak ma się to w dobie dzisiejszej? To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo większość ludzi uważa dokładnie odwrotnie, że więcej emocji jest w śpiewie wielogłosowym, a mniej w śpiewie... Ja wiem, na czym to rzecz polega, bo ludzie słuchają ogromu i przestrzeni głosów. I tak to odbierają. Natomiast dźwięk pojedynczego śpiewaka zupełnie inaczej oddaje emocje. Jak to wytłumaczyć? Ciężko jest to wytłumaczyć, tak samo jak ciężko jest wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie próbował miodu, jak smakuje miód. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W ogóle abstrakcja. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, mówi Pismo Święte. I myślę, że wszyscy ci, którzy pojechali na południe, byli na górze Athos na przykład, byli w monasterach Grecji, Bułgarii, Serbii, dopiero wtedy zrozumieli, z czym to się naprawdę je. I wszyscy ci, którzy uczestniczyli w nabożeństwach, do których ten śpiew jest przeznaczony. Dlatego, że on jest integralną częścią nabożeństwa. To jest śpiew od początku liturgiczny. O ile formy polifoniczne, szczególnie te romantyczne, zostały przeniesione z opery włoskiej do liturgii i czasem analogie są absolutnie bezpośrednie, o tyle śpiew ten jednogłosowy, on się rozwijał od początku liturgicznie. Pomimo tego, że zaczerpnął z muzyki starożytnych Greków, ale znowu zaczerpnął z sakralnej muzyki bardzo wiele. I tutaj wchodzimy, właśnie wracamy do teorii muzyki starożytnych Greków i ich postrzegania muzyki. Było coś takiego jak muzyczny etos, czyli każda z tonacji miała swój charakter. I ten charakter był ściśle określony i był albo aprobowany, albo negowany. I wielu filozofów starożytnych mówiło, że tego typu melodie są ckliwe, one są nieodpowiednie, na przykład deprawujące, dla młodych ludzi niewskazane. Inne są na przykład pobudzające ku męstwu, szlachetne itd., itd. Znając te teorie, osoby, które z nich, to jest centrum tego była Palestyna, tak? I tam, i Syria, gdzie jakby Oktoich, czyli ten system modalny się wykrystalizował, tam ci ludzie doskonale wiedzieli, które melodie odpowiadają jakiemu charakterowi. Stąd też każdy modus bizantyjski, a podstawowych jest 8, pobocznych jest jeszcze więcej. Każdy modus bizantyjski jest inaczej nacechowany. To właśnie melodyka pozwala odczuć inne emocje. To właśnie, ale też bardzo ciekawe jest to, że to zawsze na każdym swoim wykładzie powtarzam, a zasłyszałem to od siostry Eufalii z monasteru w Turkowicach. Ona taką myśl jakby zamknęła wiele właśnie takich istotnych rzeczy w taką jedną właśnie myśl, że śpiew liturgiczny on musi omijać właśnie emocjonalne skrajności, bo w parafii, we wspólnocie przeżywamy wszystko na raz. I pogrzeb, i ślub, i chrzest, i ktoś stracił pracę, ktoś zachorował, jakieś nieszczęście w rodzinie i nie możemy być rozchwiani emocjonalnie. Więc ten śpiew... Jednego dnia może być pogrzeb. Dokładnie. I ten śpiew musi być taki, żeby wszyscy się czuli komfortowo. Żeby te emocje były zamknięte w jakichś ramach. Jest taki grecki termin, piękny grecki termin patrystyczny, on się nazywa harmolipi. Harmolipi, chara to jest radość, a lipi to jest smutek. To jest taki radosny smutek. Ten radosny smutek, on najwspanialej wygląda, jak jest zobrazowany w Wigilię Paschalną. Kiedy mamy absolutnie pasyjny motyw do momentu pierwszego Chrystus woskresie i absolutną radość po tym. I to jest przeskok sekundowy. To jest przeskok sekundowy. Chrystus w grobie, koniec wszystkiego. Wszystkim się wydaje, że ta historia się kończy, a tutaj triumf, absolutny triumf. I to triumf z zejściem do piekieł i ze zniszczeniem wszystkiego, co przez wieki, przecież przez tysiąclecia ludzkość blokowała przed powrotem do relacji tych właściwych z Bogiem. Więc taka jest ta monodia. I rzeczywiście słuszne jest to, co powiedziałeś, że jeśli się wsłuchamy w monodię, to odnajdujemy tam dużo więcej.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, że w śpiewie bizantyjskim bardzo istotne są indywidualne cechy każdego śpiewaka. To tak jak z winami. My szukamy w winach, czy w herbacie, czy w kawie na przykład, szukamy nut smakowych, tak? I te nuty smakowe, one są wyczuwalne w zasadzie tylko wtedy, kiedy pozwalamy indywidualnym głosom wybrzmieć. Bo kiedy zlewamy wszystko, jeszcze tym bardziej na zasadzie bel canto, gdzie chcemy, żeby to wszystko było bardzo jednorodne, to się absolutnie zatraca. A w śpiewie bizantyjskim, jak się pojedzie na przykład na Bałkany czy na Atos, na co dzień śpiewa po jednym mnichu. Oni się w chór schodzą tylko przy okazji świąt. Więc widać rękę, tak jak w ikonografii. W ikonografii tak naprawdę widać indywidualną kreskę. Śpiewak jest tym malarzem melodii. Dokładnie. Przepraszam. Musimy widzieć kreskę każdego twórcy. I w ikonografii nie było tak, że nad twarzą pracowało kilka osób. Kto inny mógł szaty malować. Kto inny mógł malować tło. Ale poszczególne elementy zawsze były autorstwa jednej osoby. Czyli twarz robiła jedna osoba, inną rzecz inna, prawda? Tak samo w śpiewie powinno być. Ten powinien wybrzmieć indywidualny głos i wtedy, kiedy on wybrzmi, no właśnie wtedy możemy odnaleźć rzeczy, których nie słyszymy w śpiewie chóralnym. Jest to bardzo ciekawe i zachęcam w ogóle do słuchania muzyki bizantyjskiej, szczególnie w wykonaniu Marcina, bo jest to kawał dobrej roboty. Dziękuję. Przejdźmy właśnie może do Supraśla. Supraśl jest też dla mnie miejscem jakimś bardzo specjalnym, bo tam się uczyłem przez 6 lat i jakby chłonąłem te wszystkie rzeczy, które tam są. No, wtedy akurat ten budynek, który jest w tej chwili we władaniu cerkwi, był totalnie zdewastowany, zniszczony. Nikt tam, wiadomo, nie chciał się tym zajmować, bo już było przewidziane jakby, że on wróci w ręce cerkwi i bardzo dobrze, bo w tej chwili świeci po prostu na cały świat. Pierwsze kroki, jakie w ogóle robimy z moimi znajomymi, którzy nas odwiedzają, to zawsze jedziemy do Supraśla, do Muzeum Ikon i w ogóle do monasteru. Zanim pojedziemy do Jonety, zjeść coś. No i jest to też rozsławione miejsce w całej Polsce, bo no, wiadomo, sprawa, jest to najstarszy monaster. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o pewnej księdze, którą studiowałeś, którą przełożyłeś na język współczesny i bardzo długo nad nią pracowałeś. Mówimy o Irmologionie Supraskim z 1598 roku. No i o twojej pracy, która była dość tytaniczna. Tak, ale nie byłem pierwszy. Pierwszym był profesor Anatolij Konotop z Moskwy. On odnalazł ten rękopis w latach 70. No właśnie, gdzie on się znajduje w Kijow, w Bibliotece Wernanckiego. Miałem przyjemność być tam ze znajomym profesorem Stanisławem Krawczyńskim z Krakowa. Badaliśmy ten rękopis. To bardzo ważne, dotknąć nie cyfrowo, a Oczywiście. fizycznie tego typu rękopisu. Na czym polegał fenomen w ogóle? Tak naprawdę jakby problem polega na tym, że my języka muzycznego do połowy wieku XVII nie jesteśmy w stanie odczytać ze 100% pewnością. No tak, bo jest zupełnie też inny notacja. Mówimy o notacji tej czyli znamienne, tak? Do momentu pojawienia się tak zwanych kinowarnych pomiet nie wiedzieliśmy dokładnie, była to notacja. To coś jak pismo klinowe, mówiąc na język. Znaki graficzne, które niewiele mają wspólnego Ze współczesnymi notami. tak, i w ogóle z melodią tego nie widać, o ile na przykład patrząc na nuty na 5 linii, to widzimy przynajmniej wznoszący ruch melodii, prawda? Tamto działało na zasadzie bardziej umownych znaków i hieroglifów egipskich, tak, że trzeba było znać znaczenie poszczególnych znaków i nie tylko znaków, ale również ich związków jednego z drugim, przy którym stoi i w jakich okolicznościach, jak jest wyśpiewywany. Ale co chcę powiedzieć? Że była to notacja, użyję takiego terminu technicznego, adiastematyczna. Diastema to po grecku jest interwał. Ta notacja pokazywała tylko mniej więcej ruch melodii, ale nie mówiono dokładnie, jak mamy zaśpiewać.
Czyli musimy ją odtworzyć. Trzeba było mieć nauczyciela i uczyć się ręka w rękę. I tu jest bardzo wielka analogia do w ogóle tradycji wschodnich i również tego, czym się zajmuję oprócz muzyki, bo nauka ręka w rękę od prawdziwego, autentycznego mistrza w środowisku, w którym używa się tej muzyki, daje dopiero możliwość przeczytania odpowiedniego tych rękopisów. Więc dopiero w połowie wieku XVII pojawia się możliwość dokładnego odczytania tej notacji znamiennej, ale wiele dziesiątków lat wcześniej Bogdan Onisimowicz, pisząc o sobie na pierwszej karcie rękopisu praskiego, że jest śpiewakiem rodem z Pińska, tworzy księgę, w której te wszystkie melodie, których nie potrafimy odczytać w tamtym okresie ze znaków staroruskiej monodii, czyli znamion tych, on je zapisuje na 5 linii, zachodnim systemem. Nuty kwadratowej, tak zwanej nuty kijowskiej. I od tego momentu możemy bez problemu czytać tekst muzyczny. On przełożył melodię, zapis melodii staroruskich w wersji kijowskiej na inny język muzyczny, na notację muzyczną, która jest możliwa do odczytania absolutnie przez wszystkich. W związku z tym, że jakby straciliśmy, język ma swój akcent, tak? Żeby brzmiało oryginalnie i autentycznie, wymowa musi być oryginalna. My pomimo tego, że wypowiadamy te słowa, czyli nuty, które są zapisane na kartach tego rękopisu, nie mamy akcentu oryginalnego. Straciliśmy możliwość śpiewania monodii na zasadzie takiej, jak śpiewali to nasi przodkowie, bo zajęliśmy się polifonią, która króluje od wielu lat. I teraz musimy sięgnąć do pewnych źródeł, żeby odtworzyć wymowę. Ponieważ jeśli chór zajmujący się polifonią weźmie na warsztat nuty monodyczne, chociażby z Irmolongionu praskiego, i zaśpiewa tę melodię zgodnie z zasadami, z jakimi się śpiewa polifonię, szczególnie po okresie baroku, kiedy styl się absolutnie zmienił. Tak. No od baroku zupełnie wszystko się zmieniło. Kiedy zaśpiewa to w ten sposób, to nie będzie brzmiało. I mamy tego dowody. Dlatego ta monodia nie potrafi się przebić. Przez długie lata funkcjonowania gdzieś tam jako część repertuaru chóralnego poszczególnych dobrych nawet zespołów, ta monodia nie potrafi się przebić, bo nie ma tego czegoś. I okazało się, że jeśli sięgniemy do wzorców bizantyjskich, gdzie śpiewają na co dzień tą monodię, to jest integralna część ich kultury, oni potrafią to robić naturalnie przede wszystkim. Jeśli niektóre sposoby śpiewu zaczerpniemy znowu, aktualizując naszą tradycję, nie wymyślając coś na nowo, tylko sięgając do tego, do czego sięgali nasi przodkowie na początku historii chrześcijaństwa na Słowiańszczyźnie, bo stamtąd wzięliśmy i adaptowaliśmy do naszych potrzeb. Więc robiąc dokładnie to samo, pewne zabiegi, pewne sztuczki, pewną technikę wokalną dostosowując do śpiewu właśnie z Irmologionu, otrzymujemy efekt, który jednak robi wrażenie i przekonuje do siebie, może w ten sposób powiem, tak? Dlatego to, co robiliśmy z chórem, ja się tym przede wszystkim zajmowałem, bo przepisanie tych melodii nie stanowi problemu. Tak naprawdę każdy, chwila wprawy, kto zna nuty, potrafiłby to przełożyć. Język mamy jeszcze inny, przedredakcyjny, więc bezpośrednio trzeba jeszcze dostosować do współczesnej liturgii, żeby to na nabożeństwach śpiewać. Ale melodykę można, tylko to nic nie daje. To jest bardzo istotne. Ja tym się zajmuję w życiu. Staram się, żeby to, co robię, było autentyczne. Tak samo z karate. Dlatego ćwiczę karate z Okinawy, a nie z Japonii, bo ono pochodzi z Okinawy, a Okinawa czerpała z Chin, a nie z Japonii. Więc zawsze czerpię u źródeł. I uważam, że skoro monodia ma źródła na południu, to stamtąd powinniśmy czerpać. Tam też się muzyka rozwijała. Ona też zmieniła swoje formy, ale ten genom przetrwał przez wieki. To jest tak jak trochę z naszą podlaską mentalnością, tak? Pomimo zmiany bardzo wielu czynników zewnętrznych, my dalej pozostajemy tymi samymi ludźmi stąd. Mówią o nas, że wy tutaj jesteście tacy, niezależnie od tego, jakie opcje polityczne są, gdzie są granice, niezależnie od tego, jaka jest... Tak, mówimy o Kresach, mówimy właśnie o Podlasiu, że jesteśmy dzicy, jesteśmy jeszcze ciągle tacy
pierwotni może. Mamy w sobie to coś. Dokładnie. I tego czego, i to coś, takie same to coś, mówiąc w cudzysłowie, zachowali południowcy. I teraz jeśli bierzemy od ludzi, którzy się tym na co się zajmują, pewne rzeczy, pewne elementy, żebyśmy mogli sami wykorzystać w swoich melodiach, mamy efekt. I ten efekt jest właśnie taki. Stylizowany na muzykę, melodyka jest nasza, rodzima, z Irmologionu Supraskiego załóżmy, natomiast wiele technik wykonawczych jest zaczerpniętych z tradycji monodycznych. Bardzo ważna rzecz, nieprzerwanych. Kościół katolicki też próbuje odtworzyć chorał gregoriański, ale niestety tradycja zaginęła. Przerwała się. I mamy to, o czym powiedziałem, że możemy przeczytać melodie, ale jak je śpiewano, żeby były interesujące i żeby były... Bo czasem nam ciężko pojąć, dlaczego tak się zachwycali tym śpiewem nasi przodkowie. Dzisiaj słuchamy go i mówimy, nie przemawia do nas. Musiał być jakiś powód. Skoro jesteśmy w stanie zachwycać się ikonami z tamtego okresu, architekturą z tamtego okresu, genialną. Niemożliwym jest, mówiąc krótko, żeby ludzie, którzy wybudowali Hagię Sofię, wspaniały obiekt pod względem architektury, którzy stworzyli przepiękne mozaiki, niedoścignione do dzisiaj, którzy stworzyli kulturę słowa, niedoścignioną do dzisiaj w swojej klasyczności, mieli śpiew byle jaki. Więc ten element również był na bardzo wysokim poziomie. Zatraciliśmy to tylko ze względu na to, że jest najbardziej ulotnym ze wszystkich sztuk. Śpiew jest najbardziej ulotną sztuką, dzisiaj już nie. No tak, dzisiaj możemy już zapisywać. Nie atramentem na kartaż rękopisu, tylko zjawisko dźwiękowe, prawda? Więc dzisiaj już nie, ale przez długie wieki tak było. Na ikonę możemy popatrzeć, na architekturę możemy popatrzeć. Możemy przeczytać jakieś słowo, znowu język jako zjawisko fonetyczne, natomiast struktury jak najbardziej, tak? Widzimy dobór słownictwa, widzimy wymowy, możemy nie do końca znać, ale widzimy wiele innych technikaliów, jakimi posługiwali się nasi przodkowie, w śpiewie nie. W śpiewie nie. Więc mówię, że to, co nam zachowała tradycja bizantyjska, wystarczy na to pojechać. Wszyscy są zachwyceni. Wszyscy dopiero zaczynają rozumieć, na czym polega głębia tego śpiewu. On się dopiero realizuje w liturgii, w nocnej liturgii. On ma w sobie coś, czego nie ma nasza muzyka, ma puls, nie tylko rytm. On potrafi zakołysać. On potrafi człowieka w pewnego rodzaju modlitewny trans wprowadzić. No właśnie, te wielogodzinne śpiewy. Nie nadużywając słowa trans, żeby go źle zrozumieć. To jest jakaś forma takiej medytacji, ale medytacji opartej na słowie, a nie na pustce, czyli na medytacja, gdzie ja rozważam słowo w swoim sercu, tak jak mówi Pismo Święte, prawda? I rozważając to słowo, muszę mieć czas, żeby to słowo przetrawić w sobie, żeby ono mnie przemieniło. Po to są te długie melizmaty. Oratio theosis, tak? Czyli ta droga do śpiewu, tak? Jest to bardzo ciekawa rzecz. To teraz jak ona się ma we współczesnej praktyce śpiewu? Polskiego? Czy na przykład polskiego? Bo ty też się zajmujesz jakby przekładem na polski język, co jest w ogóle zupełnie, no nie wiem jak to ująć, to niewiele osób to robi. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle to robi, bo ty przekładasz to z greki i śpiewasz po prostu po polsku. No, żeby to było zrozumiałe dla, nie wiem, dla ogółu. Jest to karkołomne. Na początku wydawało mi się nie tyle niemożliwe, co niepotrzebne. Pamiętam swoje pierwsze lekcje śpiewu bizantyjskiego w Grecji. No i profesor zapytał mnie, to co będziesz teraz przekładał na język polski te utwory? Ja powiedziałem, ale po co? To jak to po co? A jakiego języka używacie? Powiedziałem cerkiewno-słowiańskiego, a polski? A polskiego to nie. Ja mam tylko dwie parafie mieliśmy wtedy. No ale później to przemyślałem, bo oczywiście znam bardzo dobrze język cerkiewno-słowiański. Jest to język dla mnie bliski, bardzo bliski. I jeśli o mnie chodzi, to absolutnie byłbym za tym, żeby ten język pozostał. Dla mnie nie naruszano. Nie naruszano, oczywiście. Tak, to absolutnie jakby dla mnie... Jest mi wszystko jedno, czy to będzie po grecku, czy to będzie, bo też język grecki znam. Ten język liturgiczny. Znam język cerkiewno-słowiański. No cerkiewno-słowiański używany w liturgii jest językiem jakby martwym, więc No ten język grecki liturgiczny również jest używany język współczesny grecki jest inny. No ale w ten fenomen jakby takim natchnieniem, nie tyle natchnieniem, co usprawiedliwieniem tego, co robimy,
ale potrzebą też, są święci bracia Cyryl i Metody, którzy przełożyli tekst liturgiczny na język zrozumiały. To jest raz. Język polski może nie mieć takich środków wyrazu, jakie ma język słowiański czy język grecki, dlatego że on się wykształcił w innej kulturze. Teologia wschodnia, rozwijając się, produkowała terminologię opisującą fenomeny. Teraz, jeśli w kulturze zachodniej te terminy się nie pojawiały, była inna kultura słowa, no to nie mamy bezpośrednich analogii. Musimy dobierać słowa, które są synonimami, które są często trochę inne niż oryginał, ale i to jest kłopot. Ktoś może zarzucić, że no to jest niewierny przekład. No ale znowu, musimy rozumieć, że hymnografia bizantyjska, i tutaj, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem absolutnym ambasadorem bezwarunkowym kultury greckiej, hymnografia bizantyjska w jakiejś części jest przekładem z języka syryjskiego. Mamy takiego świętego Efrema Syryjczyka, który pisał po syryjsku. Mamy taką formę jak kondakion, ten wczesnochrześcijański, który przyszedł na zasadzie też kopii syryjskich wzorców, madraszy, sogity i memry. Takie 3 główne gatunki poezji syryjskiej. Mamy w ogóle semicką kulturę z inną semantyką i z innym podejściem do języka, z innym w ogóle, to jest w ogóle inny świat językowy, tak? Hebrajski chociażby, tak? I inaczej to się wszystko w Biblii, w oryginale, w Piśmie Świętym realizuje, tak? Są po prostu inne. Aramejskie. Tak, prawda? Inaczej język opisuje pewne fenomeny. Inaczej w ogóle język jest skonstruowany. Więc znowu jakby usprawiedliwiony tym wszystkim myślałem, ludzie potrzebują języka zrozumiałego. W związku z tym, że nasza cerkiew jakby nie była zagrożona, bo mamy swoją kulturę, swój śpiew, mamy swoją tradycję, którą szanujemy, znamy nieprzerwana. Nie wszedłem w pustkę. To na początku był element dodany. Moim zabiegiem było to, żeby ludzie, którzy nie rozumieją ani śpiewu bizantyjskiego, ani języka cerkiewno-słowiańskiego pełni, może coś rozumieją, żeby mogli zrozumieć, jak pięknie i integralnie ten śpiew jednogłosowy łączy się ze słowem. Czyli docieramy do ludzi, którzy znają to, ale też do ludzi, którzy chcą może poznać. Tak, to jest druga kwestia. Tak? To dla jednych była literatura pomocnicza, a dla drugich jest absolutnym punktem wejścia. I to jest taka trochę misyjna praca, bo mam dużo feedbacku jest właśnie z tamtej strony, że ktoś chce poznać prawosławie, ale nie może liturgicznie go poznać, bo go nie rozumie ze względu na język. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, no to naucz się tego cerkiewno-słowiańskiego, ale to nie jest takie. Ja przyznam szczerze, że też wiele osób, które mnie się pytało o prawosławie i śpiew prawosławny, najczęściej linki, jakie podsyłałem, to były twoje linki i też ze śpiewem w języku polskim. Ja nie byłem pierwszy. Pierwszy był bodajże ojciec Grzegorz Cebulski. Mówimy o tych ostatnich 10-leciach, nie mówię o wcześniejszych próbach. We Wrocławiu, później warszawska parafia świętego Grzegorza Peradzy, tam też język polski funkcjonuje od wielu lat. Absolutnie nie byłem prekursorem tego. Jestem prekursorem przekładu śpiewu bizantyjskiego na język polski, czyli Bizancjum po polsku i Monodia po polsku. Tak, tutaj rzeczywiście byłem pierwszy, mam w tym, tutaj już prawie 20 lat się tym zajmujemy i ja sam osobiście i z chórem i cały czas poszukujemy, tak, poszukujemy. Zresztą jeśli chodzi o przekłady, to też jest inna kwestia, że czym powinien być przekład, tak, bo oryginał to jest poezja i teraz przełożenie poezji dosłownie powoduje, że to przestaje być poezja. No tak. I musimy znaleźć taki kompromis pomiędzy wiernością treści a formą, tak? I ja bardzo często szukam tego, czyli jakby na nowo tłumaczę teksty liturgiczne, które w części są przetłumaczone właśnie po to, żeby to była poezja. Często po to, żeby pasowała na przykład też do melodyki bizantyjskiej, bo tam mamy też taką ciekawą rzecz, że to jest oczywiście oczywistość dla ludzi związanych z muzyką rozrywkową, jakąś ludową również, że mamy strofy, które są do siebie podobne. Czyli jak znamy melodię na pierwszą strofę, to następnych 56 strof dopisanych przez nie wiadomo kogo zaśpiewamy na to samo. Na te same kopyto. Na te same kopyto. I tak było w śpiewie bizantyjskim, ale już w przekładzie nie. I to powoduje, że mamy trochę inny system muzyczny, że nie możemy. Grecy dalej śpiewają, znają melodię. No do tego chodzi o spółgłoskowość i nawet wymowę niektórych słów, które nie będą w tej melodii pasowały. No tak, ale zasada jest prosta.
jeśli przekładamy jakiś hymn, a jest to poezja liturgiczna, która ma swoją melodię związaną z tym systemem modalnym, w ogóle ze śpiewem liturgicznym, no to ta strofa przełożona musi mieć taką samą ilość wersów, w wersach musi być taka sama ilość sylab, i akcenty dobrze by było, gdyby były tam samo. I też mówimy o plastyce języka. Zupełnie inna jest plastyka języka greckiego, zupełnie inna polskiego, więc Są tam rodzajniki przede wszystkim, które nam dodają sylaby dodatkowe, tak? To już się nie zgadza, chociażby ze względu na to. Więc jest to mozolna praca. jest to bardzo mozolna praca, ale efekt końcowy zawsze musi być taki, że śpiew jest absolutnie, melodia jest integralna ze słowem. Ona wyrasta zresztą tak było u starożytnych Greków, nie Greków, a już mówimy o kulturze greckiego chrześcijaństwa, gdzie powstawała hymnografia, gdzie mieliśmy Dionizy Alikarnasejski, taki grecki filozof, jeszcze sprzed naszej ery, pisze, że język grecki operował melodycznie w interwale kwinty. 5 dźwięków, był niezwykle melodyjny. I ten system akcentacji, takich długich, krótkich przydechów, akcentów języka greckiego i ta melodyka, to jest właśnie z tej melodyki wyewoluowała melodyka późniejsza śpiewów liturgicznych, tak? Więc sam kształt języka narzucał kształt melodii. I do tego dążę, żeby w tym śpiewie bizantyjskim również było, po polsku było tak samo, żeby język był jak najbardziej naturalny, żeby to nie była melodia narzucona i jakby przyklejona na siłę do słowa, a żeby była integralna. I myślę, że zaczęło mi się to udawać. I Oczywiście, porównywałem to. I naprawdę brzmi to wiernie. Musiało się przegryźć. Przez lata musiało się przegryźć. Ostatnie fenomeny tutaj geopolityczne bardzo pomogły. Co mam na myśli? Europa się zintegrowała. Grecja przez długie lata, szczególnie tego okresu komunizmu, była takim trochę państwem zaświatów. Myśmy na wschód jeździli. I słyszeliśmy tą muzykę gdzieś tam trochę, ona była dla nas bardzo orientalna, arabska, ale w momencie, kiedy granice się otworzyły, zaczęliśmy jeździć na południe, przyzwyczailiśmy się, osłuchaliśmy się z tym zwyczajnie w świecie. To jest raz. No tak, Grecja kojarzyła się nam tylko z Grekiem Zorbą. Prawda. I Eleni, która tutaj ambasadorką kultury greckiej tutaj w Polsce. Tak, wspaniało zresztą. Natomiast ostatnie lata i ten kryzys u nas na wschodzie z Rosją i tak dalej, również spowodował to, że zaczęliśmy sięgać do tych źródeł południowych. I to jest taki moment, kiedy być może to, co ja zacząłem robić wcześniej, było takim przygotowaniem ludzi do taki próg wejścia, prawda, w tamtą kulturę. Bo jak to ktoś po polsku usłyszał, wie jak to brzmi, jak pojedzie do Grecji, to już jest to mu trochę bliższe, nie szokuje przynajmniej. No tak. To co, przekąsimy chyba coś, bo to Wspaniałości na stole widzę. dokładnie. Więc bardzo lokalnie, po podlasku. Tak, no nie ma innej opcji tutaj. Też jestem fanem takiego jedzenia, więc i słoninkę. I zaraz przejdziemy do kolejnych ciekawych rzeczy, no bo Rozmowy ostateczne na kanale Bez Stołku. Zapraszamy. Zresztą całe południe jest bardzo mocno związane z jedzeniem. no tak. Nawet w monasterach. Jak się pojedzie do monasterów, może być bardzo skromnie, ale zawsze smacznie. Mnisi lubią, oni z domów to też powynosili, bo oni nie są ludźmi z księżyca. Oni powynosili z domów taką kulturę smaku. Lubią rzeczy smaczne. Grecka sałatka ma tylko 5 składników, tak? Ale dobrych składników. Ale jest znana na całym świecie. Prawda? Właśnie o to chodzi. Czy dobre wino, tak? No to właśnie, skoro już jesteśmy przy jedzeniu i przy mnichach, Marcinie, jak to się stało, że Polak, no ja rozumiem, że studiowałeś na konserwatorium w Grecji, jak to się stało, że Polak pojechał na górę Athos uczyć mnichów śpiewu? W ogóle ciekawa historia. Athos jest miejscem magicznym dla mnie. Jest to mój, że tak powiem, złoty do odznaczenia moim bucket list
miejsce, w którym muszę być. Jak najszybciej polecam. Byłem tu na całym świecie, no ale tutaj właśnie na Athos i Meteory jest to. Opowiem taką historię. Miałem 17 lat. To było 25 lat temu. Pojechaliśmy z przyjaciółmi na górę Athos po raz pierwszy. Już wtedy interesowałem się śpiewem bizantyjskim. Coś tam trochę śpiewałem. Nie było internetów, nie było YouTube'a. Więc jakieś tam kasety do mnie docierały. Jak wyjechałem na studia później, to w ogóle myślałem, że od wszystkich teraz będę nagrania zbierał, a wszyscy brali ode mnie, bo okazało się, że mam taką kolekcję, której nie jeden Grek i to zajmujący się śpiewem bizantyjskim mógłby pozazdrościć. W każdym razie pojechaliśmy sobie na górę Athos i w monasterze Wielkiej Ławry, czyli w takim najstarszym monasterze atoskim, najważniejszym monasterze atoskim, pierwszym w hierarchii wśród 20, mieliśmy nocleg, to była akurat Wigilia z soboty na niedzielę, nabożeństwo takie nocne. Pamiętam jak dzisiaj, usiedliśmy na samym końcu. Nawet nie w przedsionku, a jeszcze w takim przeszklonym takiej werandzie przed cerkwią. Było bardzo dużo pielgrzymów, bardzo dużo mnichów. Pięknie mnisi śpiewali tam z przodu, niż na początku. No a w tym monasterze Wielkiej Ławry w wieku XIII tworzył i żył święty Jan Kukuzelis, taki największy znany bizantyjski śpiewak, którego właśnie bardzo chciałem tam trafić, żeby jakby poczuć klimat tego miejsca, gdzie tworzył tak wybitny kompozytor bizantyjski. I usiedliśmy ze znajomymi, szczególnie z jednym, który też trochę ze mną śpiewał. Usiedliśmy tam z tyłu i przysnęliśmy. Nabożeństwa są wielogodzinne, bardzo długie i przysnęliśmy. Pamiętam jak dzisiaj. W pewnym momencie podchodzi do nas mnich, klepie nas po ramieniu, mnie wtedy klepnął po ramieniu i powiedział: ty śpiewasz. Zapraszam cię na chór. Ja taki zszokowany w nocy, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Mówię do kolegi, to mówię: Tomek, na chór nas zapraszają. No i poszliśmy tacy skołowani. Grecki znając, prawda, prawie w ogóle. No trochę znałem wtedy już język grecki, ale bardzo słabo. Uczyłem się sam. No i pamiętam to jak dzisiaj. Tacy zacni starcy z siwymi brodami w pierwszych rzędach, przy samym ikonostasie chór właśnie złożony z ojców monasteru, 2 chóry, prawy i lewy. I my na tym prawym chórze, podkoszulka z krótkim rękawem, dwaj w tej całej braci. Tak się pomyślałem: Panie Boże, święty Janie Kukuzelisie, o co chodzi? Co tu się wydarzyło? Co my tutaj w ogóle robimy? I to było takie naprawdę znamienne i prorocze i jakby dało mi to później paliwo na następne lata nauki. No właśnie, ale później pojechałem na Athos jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, a mnisi atocy są bardzo otwarci. Bardzo otwarci. Pytają skąd, kto, gdzie, jak. I od słowa do słowa doszło do tego, że zacząłem śpiewać. Powiedziałem, że uczę się śpiewu bizantyjskiego. Ja myślę, że dlaczego zacząłem uczyć na Athosie? Chyba dlatego, że po prostu mam inne pedagogiczne podejście. Bo pracowałem ze Słowianami przede wszystkim na Athosie, z Grekami również, ale w większości ze Słowianami. I Słowianie, bardzo trudno im było zrozumieć mentalnie Greków i od nich się uczyć. Grecy mają po prostu inne metodologiczne podejście, bo język już znają. Nie są skażeni kulturą polifoniczną, więc nie trzeba ich prostować. Natomiast ci, których uczyłem, oni pochodzili z tradycji polifonicznej i wiele rzeczy musiałem im tłumaczyć albo przerabiać w inny sposób i to dawało efekty. W związku z tym, że to dawało efekty, no to poszło na zasadzie lawinowo, tak? Kuli śnieżnej. Ktoś komuś, a to wbrew pozorom to jest taka duża wioska, tam każdy o każdym wszystko wie. No i to się rozeszło później, tak? I byłem w kilka miejsc zapraszany, przyjeżdżałem na takie długie okresy, kiedy pracowaliśmy codziennie i w dużych monasterach, i w mniejszych. Płyty zresztą wydałem na górze Athos, chyba nikomu to się nie udało. Poza mną to jest jeszcze później z tą płytą ciekawa historia jest związana. Teraz już jeżdżę mniej, uczę w zasadzie na Athos jeżdżę tylko po to, żeby naładować swoje duchowe baterie. Ostatnio byłem, tak, i też mi się lekcja przydarzyła, bo mój znajomy, którego uczyłem, też poprosił o taką lekcję, więc uczyłem, ale też mam nieustanny kontakt. No teraz już mamy komunikatory. Mnisi wcale nie są tutaj odcięci i wycofani cyfrowo absolutnie. Świetnie się posługują nową technologią. Więc moje konsultacje tak są przede wszystkim już teraz na
apostasios, mówiąc po grecku, na odległość. No ale to kontynuuje te znajomości, te tradycje. Właśnie już to jest taka tradycja, że jeżdżę i podpowiadam wiele rzeczy i już może trochę mniej tak, bo ich poziom wzrósł, tak? Już teraz tylko coś poprawiam, coś sugeruję, coś podpowiadam. To już nie jest taka praca u podstaw, bo zaczynaliśmy od absolutnych podstaw i to wtedy była naprawdę ciężka praca przez długie tygodnie. Teraz to już są konsultacje, no ale kontakt jest nieustanny. Ilu teraz obecnie mnichów tam jest na górze? A trudno mi powiedzieć, kilka tysięcy, chyba około 3000. Ta liczba rośnie, dlatego że w latach 60. wszyscy myśleli, że atowski monastycyzm to już jest u schyłku swojego, że to jest koniec tej wielkiej tradycji tysiącletniej, ale z małej pieczary, z małej jaskini, w której żył do lat 50. XX wieku Józef Hezychasta, niedawno kanonizowany, rozpoczął się... No właśnie, bo jest to Góra Świętych. Jest to Góra Świętych, oczywiście. Rozpoczął się renesans monastycyzmu atowskiego. I atowski monastycyzm ma się dobrze. Są nowe powołania ludzi powołanych do świętości. Do świętości, bo każdy... Tam szczególnie Matka Boska jest czczona. Jest to uważane za taki ogród Bogu Rodzicy. To periwolitis Panagias, mówi się po grecku, który ona sobie sama wybrała według legendy na swój ogród. Matka Boża jest tam wyjątkowo czczona w wielu cudownych obrazach, ale też doświadczenie mnichów jest żywe. To nie jest skansen. I tu jest taki problem, że my ludzie jakby z Europy próbujemy narzucić swoje zasady. Pytamy, dlaczego kobiety nie mają wstępu. Na przykład. No właśnie, o tam tylko mężczyzn. Dlaczego to, dlaczego tamto? To jest uświęcone przez wieki i tak naprawdę nie należy tego deptać, bo Tam zwierzęta, zdaje się, tylko są w męskiej. tak, to jest oczywiście tak. Nadinterpretacja. Jest to miejsce nie metafizyczne. Jest to miejsce prawdziwe. I zwierzęta się zdarzają obydwu płci i wszystko wygląda jak w przyrodzie powinno wyglądać. A rzeczy metafizyczne dzieją się w sercach ludzi. W ich przemianie wewnętrznej i w nieustannych cudach. I tradycje monastycyzmu są przekazywane z ręka w rękę, tak? To jest nieprzerwana tradycja tak samo śpiewu, tak samo duchowości. Ci ludzie widzą efekty, bo po efektach, po owocach ich poznacie. Widząc efekty, następne pokolenia również chcą zasmakować tych owoców. Ziemia jest żyzna, duchowa ziemia. Wydaje duchowy plon. Nie jest skansenem, nie jest muzeum. Tak to działa. No dobra, Marcinie, jest taka kwestia, o którą, kurczę, muszę się ciebie zapytać, bo ty jakby tam byłeś i znasz od środka Górę Athos, a mianowicie chodzi mi o obecną sytuację geopolityczną. Ja słyszałem, zresztą nawet któryś z opiekunów któregoś monasteru, też Bartłomiej, się wypowiadał, że Rosja ma coraz większe wpływy na Górę Athos. I że chce zrobić tam sobie swój przyczółek i że tam mnóstwo pieniędzy idzie od oligarchów rosyjskich. Czy jest to prawda? Tak. Znaczy tak i nie. Czy idzie mnóstwo pieniędzy? Zawsze szło. Na wszystko. No prawosławie, no wiadomo. Na każde miejsce, które jest ważne duchowo, idą datki od ludzi, którzy szukają rozwiązania swoich problemów. Czyli odkupienia za pieniądze. Zwał jak zwał, ale dotajnie w sercu musi jakby tutaj to wszystko rozważyć. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład są sponsorami sportu. Co próbują odkupić, nie wiem. Jest wielu mecenasów różnych dziedzin i to powoduje, że absolutnie religia i wiara również może mieć swoich mecenasów i takich mecenasów miała od wieków. Kiedy Turcy przejęli te ziemie bizantyjskie, było takie księstwa wołoskie, były lennem tureckim, trochę w dużej mierze niezawisłym od Turcji, mającymi ci gospodarowie mołdawcy mieli bardzo dużo swobody. I oni dotowali atowskie monastery. Dotowali bardzo obficie, bardzo szczodrze
I w wieku XVII bardzo wiele monasterów zostało postawionych na nogi dzięki właśnie ich datkom. Później mieliśmy wojnę rosyjsko-turecką i po tej wojnie rosyjsko-tureckiej Turcja została bardzo osłabiona i element ten rosyjski pojawił się na Atosie w bardzo w takiej rozwiniętej formie. Do dzisiaj z XIX wieku mamy bardzo, bardzo wiele zabytków na Świętej Górze Atos. Mnisi greccy jeździli do Rosji prosząc o datki. Mnóstwo mnichów greckich jeździło do Rosji prosząc o datki. Doszło nawet do tego, że Rosjanie przeganiali tych Greków, bo uważali, że Grecy tylko po pieniądze przyjeżdżają i są bardzo zachłanni i w ogóle im się strasznie podobało. No a Rosja, duży kraj, dużo ludzi, dużo wierzących ludzi, więc dotowała atoskie monastery. W wieku XX, szczególnie po pierestrojce, bo do pierestrojki było bardzo źle, rosyjscy wierni zaczęli odkrywać górę Atos. Otworzył im się świat, że mieli możliwość jeżdżenia, a że jest taka klasa oligarchów na wschodzie, której u nas nie ma, to powodowało, że pojawili się na Atosie ludzie, którzy pieniędzy nie liczyli. I ja znam takie historie z własnego doświadczenia. Widziałem to na własne oczy, kiedy tacy bardzo bogaci ludzie przyjeżdżali i im było wszystko jedno. Czy zostawiał w monasterze 1000 euro, czy 10 000 euro, to były w ogóle pomijalne kwoty dla nich, prawda? No i z naszego punktu widzenia to tak może wyglądać, ale z ich punktu widzenia i z punktu widzenia tych, którzy te pieniądze otrzymywali, to może trochę inaczej. Nie wiem, nie mnie osądzać, ale tak, no bogaci ludzie pojawiali się na Atosie i oczywiście dotowali, pomagali monasterom. Jak jest dzisiaj, nie wiem, no bo dzisiaj to wszystko jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że Rosjan jest mniej na Atosie niż było. Wcześniej było ich dużo więcej. No, dzisiejsza sytuacja geopolityczna powoduje, że na samym Atosie jest w ogóle trochę trudno, bo w monasterze świętego Bartolomieja chociażby, uważanym za rosyjski, połowa mnichów to Ukraińcy. I zgodnie żyją. I zgodnie muszą jakoś funkcjonować, jakby trochę podchodząc do Atosu jako takiej ojczyzny mnichów, a nie zbioru narodowych interesów. Zapytałem ostatnio, bo mówię, jak wy tutaj w ogóle żyjecie, jak wy funkcjonujecie? Przecież to bardzo trudne. No i ktoś jest agresorem, ktoś jest tutaj. A jeszcze wszystko zależy od podejścia, bo to wiadomo, że każdy ma jakby inne podejście do tego całego tematu. I odpowiedziano mi, że oni po prostu nie rozmawiają na te tematy. Tak? Oni się zajmują tym, czym powinien się mnich zajmować, a tutaj tego nie poruszają. I dzięki temu panuje zgoda. Jak jest naprawdę, nie wiem, nie jestem mnichem, nie żyłem w tej wspólnocie. Wiadomo, że możemy oceniać to tylko z zewnątrz, jako pielgrzymi. Więc to, co mówię, też czasem trzeba przez sito przesiać. Ja mogę się swoimi własnymi obserwacjami dzielić. No, świat się zmienia. Należy pamiętać też, że wszystkich do jednego worka wrzucić nie wolno. Niech to ludzie, którzy się nie zgadzają z tym, co się dzieje. I łatka, nie wiem, Rosjanina, Ukraińca, gdziekolwiek, czy Gruzina, tak, czy jeszcze innej narodowości człowieka, absolutnie nie może też Eliminować go jako... tym bardziej, że umówmy się, że kim innym jest ten, kto wyjeżdża na wakacje gdzieś tam do innego kraju, a kim innym jest człowiek, który przyjeżdża na górę Atos. Z Rosji, z Ukrainy, nie wiem skąd jeszcze, prawda? Szuka wartości raczej duchowych. No, nie sądzę, żeby monaster był miejscem, gdzie można cokolwiek biznesowo ugrać. Bo z monasterami się raczej interesów nie robi. Monastery to raczej miejsca, gdzie ci zostawi ofiarę, to trzeba o niej zapomnieć. Ona zwrotu nie daje, poza zwrotem ewentualnie duchowym, więc to są ludzie, którzy mają potrzeby duchowe przede wszystkim, czyli przyjeżdżają po to, żeby popracować nad swoim sumieniem. A co na sumieniu kto ma, to już jest jego indywidualna sprawa. Czy chce coś odkupić, czy chce odkupić czyjeś winy, czy martwi się o swoich zmarłych przodków i chce też im dobrze, a ktoś mu powiedział, że to jest jakiś sposób. Ale należy pamiętać o jednej rzeczy. Ja tak zawsze do tego podchodzę, że to, co dla mnie jest wartościowe, dla kogoś może nie być aż tak wartościowe. To, że ja nie operuję milionami i dla mnie to są duże kwoty, nie oznacza, że dla kogoś, kto ma tych pieniędzy dużo, ma być tak samo. Dla niego pozostawienie ofiary, czy tak mówię, jak ze sportem, prawda? Jeśli ktoś ma dużo pieniędzy i ma
ochotę inwestować w nierentowny klub i wiadomo, że mu się to nigdy nie zwróci, nikt mu nie zabroni. Nie zabroni. Dokładnie tak. No tak, mamy górę Athos, piękną, piękne monastery, ale wracamy na Podlasie. Tu też jest bardzo pięknie. I kiedy wracasz właśnie tutaj w nasze rejony, no my też mamy piękną górę, może nie taką jak Athos, ale Grabarka też jest takim miejscem, gdzie można coś poczuć, czy ewentualnie, nie wiem, skit w Ordynkach. No, w czasach, kiedy ja byłem tam wiele razy i wydaje mi się, że większego to ducha miało za czasów ojca Gabriela. Teraz mi się wydaje, że trochę bardziej, kurczę, to się komercjalizuje ten skit, mimo że jest to pustelnia, ale jest to dalej takie miejsce, gdzie chciałbym zostawić gdzieś komórkę, komputer i tam przebywać na przykład przez 2 tygodnie, totalnie odciętym od cywilizacji. Czy ty jakoś tutaj na Podlasiu czujesz ten mistycyzm w niektórych miejscach? Jeśli chodzi o Odrynki, no to jest to miejsce bardzo mi bliskie, bo kiedy ojciec Gabriel zaczynał swoją drogę monastyczną w Odrynkach, ja byłem przy nim i byłem przy nim do śmierci. Śpiewałem, byłem jego sekretarzem, byłem na każdym nabożeństwie, bo byłem też dyrygentem chóru, czy śpiewakiem. I powstawało to miejsce od zera. Nawet ziemia, która tam jest, nie jest oryginalna, bo ta wyspa została wielokrotnie powiększona. Tam było za mało miejsca. Wiele ciężarówek ziemi przyjechało, żeby to miejsce mogło powstać. Każda z nich była przywieziona z modlitwą i rozsypywana z modlitwą i wszystko było budowane z modlitwą i to jest fenomen ojca Gabriela. Fenomen ojca Gabriela, który był estetą, który kochał rzeczy piękne i wszystko musiało być zawsze ładne, najlepsze dla Boga, nie dla siebie, bo dla siebie to kiedyś mogę też o tym opowiedzieć, ale dla siebie to on zawsze zostawiał rzeczy najprostsze i najtańsze i najzwyklejsze, a dla cerkwi najdroższe. Tak lubił, tak uważał, że trzeba i miał rację. I skit powstał jako fenomen człowieka. Nie było tam cudownego w ostatnich czasach zdarzenia. Nikt nie doznał uzdrowienia, nie objawiła się żadna ikona. Przy okazji powstania mam na myśli skitu. Profesor Mironowicz odgrzebał dawne historie, dlaczego akurat w tym miejscu i Opatrznością Bożą, jakby niedaleko tego miejsca, gdzie kiedyś stał dawny monaster w Odrynkach i było objawienie ikony świętego Antoniego, dlaczego tutaj teraz to powstało? No taka była wola Boża i Opatrzność Boża. Natomiast do Odrynek ludzie ściągali dla ojca Gabriela. Tak, Dla samego ojca Gabriela, bo to był fenomen człowieka. i teraz jak się mówi, to nie ma ojca Gabriela. Wszyscy mówią, że dobra, to Ustalenie ojca Gabriela. tak, dokładnie. I ten fenomen jakby, ojciec Gabriel trochę za krótko żył. Zostawił piękne miejsce, ponieważ budował to dla siebie i dla Boga. Tak. Robił tak, żeby mu było dobrze wokół, w tym miejscu. Żeby się dobrze czuł. I to w ogóle Odrynki to jest fenomen ludzi, a nie fenomen samego miejsca. Bo gdyby ojciec Gabriel pojechał gdzie indziej, byłoby podobnie, prawdopodobnie. No ale pozostawił piękne miejsce, które okazało się być perełką. I teraz ojcowie nie są winni dzisiejsi, którzy tam mieszkają, temu, że stało się to jakby wizytówką Podlasia. No oni też to dostali jakby, może też chcieliby mieszkać w miejscu, które nie jest tak rozpropagowane, bo wcale nie jest łatwo dla mnicha żyć z turystami na głowie, tak? No ale jest jak jest. No, miejsce jest. Ojciec Gabriel dał takie ziarno, zasadził. Stworzył miejsce, gdzie może się rozwijać monastycyzm na pewnych zasadach oczywiście, tak. Ale to jest też miejsce misyjne. To jest miejsce, proszę zauważyć, że po tych latach trudnych budowania tego miejsca, dzisiaj mamy swoją wizytówkę. Dzisiaj możemy powiedzieć, przyjdź na Podlasie i zobacz. To jest monaster w Suprasiu, to jest Grabarka, o której za chwilkę jeszcze powiemy. To są miejsca świadczące o naszej duchowości, o naszej tradycji, historii. Nie da się oderwać Podlasia od wiary, bo to przestanie być autentyczne. Nie ma czegoś takiego jak Podlasie bez śladów kultury cerkiewnej,
prawda? Więc to jest integralne i można przyjechać i zobaczyć autentyczne miejsca, nie skanseny. Bo to jest najciekawsze, że Tak, to nie są muzea, tylko to są miejsca, które żyją. które żyją, dokładnie. Żyją, rozwijają się, czasem zwijają. Wszystko jest zmienne w funkcji wieku, prawda? W funkcji czasu. Więc to są takie miejsca. No, Supraś, właśnie to jest najciekawsze. To nie jest izba regionalna. A Supraś nie jest muzeum, tak? Chociaż ma muzeum ikon z tyłu. To jest żywe miejsce. Grabarka jest żywym miejscem. Krzyże, które tam stoją, to jest ciekawy fenomen. Dopiero dojrzały człowiek jest w stanie to zrozumieć. Można przyjść i zobaczyć krzyż postawiony przez naszą mamę na przykład. Kiedy nas nie było na świecie, albo kiedy już byliśmy, ale to było lat temu 30 załóżmy. On już jest stary. Dla naszych dzieci to już jest historia. Ktoś, kto niedawno się urodził i na przykład ma 15-16 lat, co dla nas jest stryknięciem palcami, prawda, to było niedawne, on przyjdzie i powie, wow, to jest historia, mnie już na świecie nie było, kiedy to powstało, tak? Więc mamy krzyże sprzed wielu, wielu dziesiątków lat, mamy krzyże sprzed kilkunastu lat i każdy z tych krzyży starzeje się na naszych oczach i staje się historią. No tak, Grabarka jest taką górą trosk. Ona żyje. Tak. Ona na każdym krzyżu wisi los człowieka. Jego dziękczynienie albo jego prośba, jego łzy. I każdy z tych krzyży jest początkiem i końcem naszego życia. Bo jest tym samym krzyżem. Każdy z krzyży jest jednocześnie 3 krzyżami. Jest krzyżem z chrztu, kiedy zaczynamy. Jest krzyżem życia, który niesiemy do końca. I jest krzyżem nad naszym grobem. I taka jest Grabarka. Na każdy krzyż, na który patrzymy, możemy spojrzeć tak. Człowiek się urodził. Okoliczności albo los, jaki mu zesłał Bóg, był taki, a nie inny. Niósł ten krzyż przez całe życie. W pewnym momencie przyszedł tutaj, żeby zaświadczyć o swoim krzyżu. Radości albo smutku. Ale już go na świecie nie ma. Inny krzyż stoi nad jego grobem. I to jest Grabarka. To jest wspaniały fenomen tego miejsca. Spasi i zachroni. Zbaw i zachowaj. Tak jest. No, Podlasie jest magicznym miejscem przez cały czas i mam nadzieję, że takie pozostanie. Dla nas jest normalne. Tak. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ta magia jest na wyciągnięcie ręki. Nie jest magią nieosiągalną, niedotykalną. To jest coś, co my przeżywamy na co dzień. To jest jak z wczesnym Kościołem i darami Ducha Świętego. Tak. To nie jest coś, o czym możemy tylko poczytać. To jest ciekawe. Każdy może przyjechać i tej magii dotknąć. Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie. Jak najbardziej. Tutaj, nawet jak wchodzi się do lasu, to każde drzewo zna twoje imię. Często tak jest, jak na grzyby idę, to jak las szumi, to Bartek, idź tam, tam będą borowiki. Wypiarzem nie jestem, bardzo bym chciał, ale niestety. Ja jestem... Mam świetny słuch, ale wzrok, jeśli chodzi o szukanie grzybów, mam żaden. Każdy się potrafi ode mnie ukryć. Marcinie, teraz może dalej od twojej twórczości. Czy jakieś plany na nagrania, no bo możesz nagrywać, możesz to przekazywać dalej. Co w twojej jakby w sferze prywatnej się dzieje? Kierunek został obrany. Teraz reaktywowałem zespół. To wcześniej był chór męski, chór kameralny imienia Bogdana Onisimowicza od 2008 roku. No za 3 lata byśmy mieli za 2 lata, już za 3 lata, 20-lecie działalności. No chór na chwilę, zająłem się innymi rzeczami w życiu, na chwilę został tak trochę na margines zepchnięty. Przez kilka lat nie funkcjonował. No właśnie ostatnio słuchałem w Grzybowszczyźnie, w cerkwi. Ale żeśmy reaktywowali ten zespół pod nazwą Paleologos. Dlaczego Paleologos? Ano dlatego Paleologos, że to trochę ma być jeszcze bardziej bizantyjski. Dynastia Paleologów kojarzy się z renesansem bizantyjskim. Ostatnim wielkim renesansem bizantyjskim. Zresztą tym renesansem, który również jakby tchnął nowego ducha na nasze ziemię. No i paleologowie, nazwisko piękne, paleos logos, czyli stare słowo, dawne słowo. Wspaniale wpisuje się w to, co robimy. No i takie nowe otwarcie czasem jest potrzebne, po to, żeby pewne rzeczy nabrały świeżego aromatu. Teraz chyba tydzień czy 2 tygodnie temu było też w Białymstoku, na Dniach Kultury Greckiej, dokładnie. No, moja droga potoczyła się tak, że kiedy zmarł ojciec Gabriel
Ja zacząłem śpiewać we wspólnocie greckiej w Warszawie. Mamy takie miejsce, gdzie Grecy, którzy wyemigrowali do Polski, pracują w Polsce, mają swojego duchownego, mają swoje miejsce i mają nabożeństwo w języku greckim z muzyką bizantyjską. Więc to mi dało niesamowitą praktykę jeszcze przez te już teraz chyba 8 lat, 7-8 lat, kiedy tam śpiewam. Też wiele rzeczy przemyślałem, no i dlatego to nowe otwarcie. Śpiewaliśmy właśnie na Dniach Kultury Greckiej już w większym składzie, prawie 10-osobowym. Myślę, że skład się jeszcze powiększy. No i będziemy robić to, co zaczęliśmy, czyli język polski przede wszystkim i język cerkiewno-słowiański także, może trochę greki i będziemy ludziom z naszych terenów i z Polski pokazywać, jak piękna jest muzyka bizantyjska i będziemy pokazywać również zabytki nasze rodzime. Irmologion supraski to jest tylko pierwszy stopień, pierwszy krok. Mamy następne 2 irmologiony supraskie, które również powoli przywracamy do życia. Jest to następny irmologion z roku 1638 Fiodora Siemianowicza, a jeszcze mamy irmologion z 1660, nie pamiętam którego, ale z 6 dekady XVII wieku, również supraski i tam też są ciekawe melodie, więc stworzymy taki tryptyk być może niedługo, właśnie 3 irmologionów supraskich, obrazujący kulturę muzyczną monasterów w wieku XVII. To jest kolejny kierunek, w jakim będziemy podążać, ale spokojnie, bez parcia na cokolwiek. Cieszy mnie to, natomiast też muszę się ciebie o to zapytać, bo muzyka bizantyjska jest jakąś formą muzealną. Czy masz w sobie, ja widzę, że ty w sobie masz ten taki dar, który możesz przekazać dalej i taką siłę, żeby pokazać, że ta muzyka może wciąż być żywa, że nie jest tylko formą muzealną do pokazywania, o zobaczcie jak to było kiedyś, tylko że ludzie będą śpiewali w ten sposób. No tak, znaczy ja się trochę nie zgodzę, bo jest takie pojęcie w muzykologii, w historii muzyki dawnej. I nie wiem, dlaczego muzyka bizantyjska jest tam wrzucana, bo muzyka bizantyjska nigdy nie była dawna. Do tego mówię o tej formie. Ona do dzisiaj jest żywa i tak naprawdę żywa. Tworzy się nowe kompozycje. Ja dlatego się zakochałem w niej, jak ciebie usłyszałem, dlatego wiesz, dla mnie to jest jakby coś naturalnego, dlatego... To nie jest kopywanie w ogóle rzeczy starych, bo te rzeczy, które są śpiewane w śpiewie bizantyjskim do dzisiaj, może teraz w nieco zmienionej formie, na przykład z wieku XIV czy XV, one cały czas żyją. Ten repertuar funkcjonuje, my go śpiewamy cały czas. To nie jest w ogóle muzyka dawna. Operuje w tych skalach, w których operuje od wieków. Nic się nie zmieniło. To w Europie strój temperowany się pojawił. I to my mamy dlatego dzisiaj problem z muzyką dawną, bo stworzyliśmy muzykę nową, a oni nie stworzyli muzyki nowej. Oni operowali na tych samych skalach, na tych samych zasadach od wieków i do dzisiaj operują. Dla nich to jest żywa tradycja, tak to się nazywa. Mówi się psaltyki techni. Psaltyka, czyli od psallo śpiewam, techni to jest nauka. Sztuka, przepraszam. Tak? Techniki epistimi, sztuka i nauka. To jest jednocześnie zamknięty świat i teorii, i estetyki, i historii, absolutnie nie potrzebujący żadnych zewnętrznych wpływów, niczego. Żywy, do dzisiaj funkcjonujący, rozwijający się w odpowiednich kierunkach, więc okej, chcę ten śpiew pokazywać. Nie tylko w tych jego starych formach, dlatego stworzyliśmy tyle pięknych utworów po polsku, nowych. Rekonstrukcja kondakionu świętego Jana Romana Melodosa, Nawróconej, ze scholu Węgajty, wspaniały projekt. Zrobiliśmy jeszcze kilka akatys do Matki Bożej, które do współczesnych słów księdza Józefa Romana Maja w 2010 roku, to już 15 lat, napisałem muzykę bizantyjską, nie jakąś starą, tylko taką, jaką dzisiaj się używa w kościołach, w cerkwiach Grecji. Zatrybiło, jest śpiewany w Polsce, w kręgach rzymskokatolickich, bo to tekst jest, to hymnografia zachodnia, a tam jest śpiewany ze wspaniałym zespołem z Chorzowa, Schola Cantorum Minorum Chozowiensis, którą prowadzi Sławek Witkowski, z Bornusem, Bornus Konsort Marcin Szczeciński. Ci wszyscy ludzie absolutnie zafascynowani są również kulturą bizantyjską, śpiewają to, więc gdzieś tam w przestrzeni publicznej ten śpiew już funkcjonuje. To jest taka nasza misja. Będziemy to dalej rozwijać, jeśli się wszystko potoczy dobrze i będziemy takimi ambasadorami tradycji żywej bizantyjskiej, a nie muzealnikami.
No to właśnie, czym takim, podsumowując, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby słuchali tej muzyki, żeby odkrywali ją, żeby gdzieś tam w tej historii grzebali, bo to nie tylko muzyka, tylko za muzyką idą też określone historie. Więc co byś powiedział i też tym śpiewakom, którzy może w przyszłości będą śpiewali tą muzykę? Powiem wszystkim, nie tylko śpiewakom i nie tylko o muzyce bizantyjskiej. Jeśli się czymkolwiek zajmujecie, poznawajcie sprawy dogłębnie. Dzisiaj żyjemy w kulturze krótkich warsztatów, poznania wszystkiego po łebkach. Ja przyznam szczerze, że byłem na twoich warsztatach w Suprasiu i no, będę cię chwalił, kurczę, no bo się zachwyciłem tym, w jaki sposób przekazujesz wiedzę. Mnóstwo ludzi, na przykład z twoim dorobkiem i z twoją wiedzą, jest zamkniętych. Na przykład muzycy tradycyjni, nasi folkowi. Oni uważają, że dla takiego plebsu nie warto cokolwiek mówić i są strasznie zamknięci. Ciężko od nich wydobyć tą wiedzę, którą oni mają. Natomiast ty byłeś tak otwartą osobą i przekazywałeś tą wiedzę, że ja byłem zszokowany, że człowiek z takim dorobkiem tak łatwo ją przekazuje. Jest mnóstwo takich kręgów, do których ciężko się dopchać. Ale to jest pewien problem. To znaczy, problem leży gdzie indziej. Ja jestem wychowany w kulturze, gdzie muzyka była dla wszystkich. Moja babcia śpiewała, nie była zawodową śpiewaczką, pięknie śpiewała. Ludzie dookoła mnie śpiewali. Kiedy spotykaliśmy się z młodzieżą, z moimi znajomymi, śpiewaliśmy. Nikt wtedy nie wnikał, kto jest profesjonalny, kto potrafi śpiewać. Śpiew był fenomenem powszechnym. No jeszcze do niedawna nasze babcie znały naprawdę setki piosenek z dziesiątkami zwrotek, tak? I to wszystko pamięciowo. Spotykali się ludzie, śpiewali. Dzisiaj my nie znamy żadnych piosenek. Ludzie się na weselach spotykają, dwie piosenki. Hej Sokoły znają i Szła dzieweczka do lasetka. I na tym się kończy repertuar śpiewającego Polaka, prawda? Mniej więcej. Więc dla mnie muzyka jest rzeczą dla wszystkich. Jeśli mamy do czynienia z cerkwiami, małymi, większymi parafiami, inaczej to wygląda z perspektywy dużego miasta, gdzie, prawda, mnóstwo ludzi w kościołach, w cerkwiach, chór gdzieś tam na balkonie, ale na małej parafii wszyscy jesteśmy blisko. Jak ktoś potrafi śpiewać chociaż trochę, to się go bierze. Chodź, pomóż nam, prawda? Więc śpiew jest dla wszystkich. I w ogóle śpiew jest od początku, śpiew nigdy nie był podważany teologicznie. To jest ciekawa sprawa. Ikony były podważane. Mieliśmy okres ikonoklazmu. Śpiew nie. Dla każdego to jest tak oczywiste, że ja nie rozumiem, dlaczego nie wszyscy mielibyśmy tę wiedzę przed kimkolwiek ukrywać. To jest... Żeby nie skazić jej, bo to na takiej zasadzie, ja to tak odbieram. Na przykład u muzyków folkowych jest to tak zamknięta ta struktura, że no, ciężko tam się dobić, bo zaraz jesteś brany za jakiegoś gościa, który chce ich zbezcześcić. Nie wiem. Moja odpowiedź na to pytanie jest nie wiem. Nie znam tych środowisk. I tutaj taką wysnuję analogię do karate, którym się zajmuję. I coś ciekawego opowiem. Bo ja nie znam tych fenomenów, zamknięcia fenomenów, niedopuszczania, tak? Ja żyję w tym świecie, w którym żyję. Jest on dla mnie światem naturalnym i robię to, czego mnie nauczyli moi profesorowie, co widziałem dookoła siebie, kiedy byłem młodszy. I teraz tak, w czasach sowieckich, Związek Radziecki, za bardzo ludzie ze Związku Radzieckiego nie mieli dostępu do tego, co się dzieje na Zachodzie. Ale czasem jakieś rzeczy przenikały i przenikały na przykład kasety wideo z jakimiś filmami o mnichach z Shaolin, gdzie oni biegali po suficie albo po ścianach i tak, robili rzeczy niesamowite. I skakali na 20 metrów. Tak. Tylko i te kasety, nikt ludziom ze Związku Radzieckiego nie powiedział, że tak się nie da. Że to po prostu jest fikcja niemożliwa, tak? Ale oni tego nie wiedzieli, więc bardzo często im się to udawało. Bo nikt im nie powiedział, że się nie da. Ta informacja nie doszła. I rzeczywiście było bardzo wielu radzieckich karateków, czy tam ludzi zajmujących się wushu, kung fu, którzy robili rzeczy niesamowite tylko dlatego, że je zobaczyli, a znaczy jak ktoś to zrobił, to i ja to powtórzę, tak? Nie mówię o skakaniu na 20 metrów, ale naprawdę przechodzenie granic możliwości ludzkiego ciała trochę dalej niż koledzy za żelaznej kurtyny, zdarzało się. Teraz zrobiło się to bardzo memograficzne, że tak powiem, i ta rosyjska szkoła się nazywa Bushido. Jest mnóstwo tych filmików. Jest to piękny jakby
Ale to są pojedyncze przypadki, tak? Jest takie rosyjskie powiedzenie, mówi się, że czudaki mir ukraszają. No. Dziwacy upiększają świat. Tak. No tak, do brzegu. No, świetna rozmowa, jestem ukontentowany. Cieszę się bardzo i polecam się. Myślę, że będziesz tutaj częstszym gościem. I przyznaję, że nie na wszystkim się znam, to też od razu mówię. Także jeśli będę gdzieś niemerytoryczny, to tylko jestem tego świadom i absolutnie pokornie. Ja tu jestem słuchaczem i świadkiem tego, co mówi Marcin. Natomiast ten podcast nazywa się Rozmowy Ostateczne. Bardzo dużo tutaj rozmawialiśmy o wierze, o modlitwie, o śpiewie, który też jest formą modlitwy. I gdzieś jest nasz kres. Powiedz, Marcinie, jaką ty byś chciał mieć śmierć? Dużo ludzi się modli o tą śmierć, żeby mieć ją spokojną przez całe życie. No bo niestety taki jest nasz cel w życiu. Na każdym nabożeństwie jest ektenia, w której wybrzmiewa takie wezwanie. W języku cerkiewnosłowiańskim zacytuję. Chrześcijańskie kończyny żywota naszego bezbolезненny, niepostydny, mirny i dobrego odwieta na strasznym sudziszcze Chrystowie prosim, czyli o chrześcijańskie zakończenie naszego żywota. Bez bólu, bez wstydu. Spokojne, pokojowe i pełne pokoju i dobrej odpowiedzi i o dobrą odpowiedź na strasznym sądzie Chrystusowym prośmy. I chciałbym, ale to nie leży w mojej gestii. W modlitwie Ojcze Nasz są takie słowa: da święcica imię Twoje, da будет wola Twoja. Więc niech będzie wola Boża i mam nadzieję, że jeszcze będę miał czas, że Bóg da mi czas działać, tworzyć, może coś wnieść ku chwale Jego i ku pożytkowi ludzi. Nie chciałbym nawet o tym myśleć teraz. Myślę, że to niepotrzebne. Przyjdzie taki czas, Bóg zdecyduje. No a wiadomo, jesteśmy ludźmi. Chrystus też prosił w ogrójcu i mówił: Ojcze, jeśli jest możliwość, żeby ten kielich mnie ominął, niech mnie ominie, ale niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. I chyba wszyscy tak powinniśmy podchodzić do rzeczy. Powinniśmy przyjąć wolę Bożą, bo wracając do grabarki, no każdy niesie krzyż życiowy. Jednemu jest lżej, drugiemu jest ciężej. I trzeba pamiętać, że ten krzyż, który niesie mój znajomy, wydaje mi się lekki, ale gdybym ja wziął ten krzyż, nawet z tym bogactwem, z pieniędzmi, z jakąś chwałą i tak dalej, z poklaskiem, może bym go nie uniósł. Nie byłby moim. I trzeba być pokornym. I myślę, że dlatego nasi przodkowie nie znali chorób cywilizacyjnych. Bo kiedy się rodzili w jakimś środowisku, wiedzieli, jakby znali swoją przyszłość. Musieli pokornie przyjąć to, że jestem chłopem na przykład, tak? Że życie jest takie, jakie jest. Nauczyć się cieszyć z każdego dnia. Doceniać każdy dzień, który nam daje Bóg. I nie myśleć instagramowo, że każdy może być gwiazdą i każdy może robić karierę. Tylko żyć. Żyć, a reszta przyjdzie sama. U jednego będzie taka kontynuacja tego, co robi, u innego będzie inna. Ktoś będzie rzeczywiście gwiazdą. Niedawno słyszałem takie piękne słowa. Ktoś powiedział, że dzisiaj wszyscy robią kariery. Podsumowanie było takie: jakie kariery? Jakie kariery? To, że zatrudniłeś się w jakiejś firmie, pracujesz, jakiś tam po szczeblach stanowisk tej firmy idziesz, to nie jest kariera. To jest po prostu pracujesz po to, żeby żyć, pracujesz po to, żeby się realizować, jakąś tam swoją pasję. To nie jest kariera. Kariera jest wtedy, kiedy jesteś w telewizji, kiedy robisz rzeczywiście rzeczy, jesteś znany wszemi wobec. To jest kariera i rzeczywiście wtedy może być obciążony, ale musisz pokornie przyjąć to, że jesteś po prostu jednym z wielu ludzi, którzy żyją na tym świecie, wykonują coś po to, żeby egzystować z jednej strony, a z drugiej strony realizują jakieś swoje pasje. Kiedyś miałem spotkanie z takim człowiekiem, dyrektorem
dużego przedsięwzięcia i on mnie zapytał, a czym pan się zajmuje? Odpowiedziałem, no pracuję tu. Nie, proszę pana, ja nie pytam, gdzie pan pracuje, po to, żeby mieć pieniądze na życie. Ja pana pytam, czym pan się zajmuje, co pana w życiu interesuje. I to mnie po prostu do pionu postawiło wtedy. I zrozumiałem, że tak, że to nie jest tożsame to, czym się w życiu, gdzie pracujemy czasem z tym, czym się interesujemy. Musimy mieć jakąś pasję, musimy mieć cel. Musimy żyć tak, żeby sami mieć paliwo do życia, być zadowolonymi, żeby czasem innych inspirować i każdy może to robić na swój sposób. I każdy jest potrzebny w tym naszym społeczeństwie i człowiek jest istotą relacyjną. I my swój obraz i podobieństwo Boże też realizujemy na zasadzie relacji, tak? Między sobą takie są relacje nawet boskie, Ojca i Syna i Ducha Świętego w Trójcy Świętej, tak mówi nasza wiara. Tak samo my realizujemy się relacyjnie, realizujemy się zawsze w kontekście drugiego człowieka. Nawet słowo osoba. Po grecku prosopon oznacza opsi pros opsi, czyli twarz ku twarzy. Ja dopiero w drugim człowieku widzę samego siebie. Odbijając się, tak widzę, jakim jestem, bo moja reakcja albo jego reakcja na mnie kształtuje, tak? Gdybym był absolutnie sam, byłoby inaczej. Więc my jesteśmy istotami relacyjnymi. I ta relacyjność przekłada się absolutnie na wszystko. I musimy też to starożytni Grecy też ciekawie o tym mówili, bo oni uważali, że człowiek powinien być przydatny dla społeczeństwa. Nie tylko dla siebie, bo wtedy jest idiotą. Idiotis po grecku to jest ktoś, kto robi coś tylko dla siebie. Idiotiko dzisiaj po grecku oznacza własność prywatny. Ktoś, kto uprawia prywatę, to jest idiotis. A coś, co się robi dla społeczeństwa, kinotis, to jest właśnie to, co jest cenione. Więc relacyjność, otwarcie, dawanie z siebie tego, co możemy, życie we wspólnocie, w relacji, w zgodnej relacji, budowanie dobrych relacji. Myślę, że to jest to, co buduje nas jako ludzi. I to powoduje też, że możemy wtedy odejść z tego świata zupełnie na innych, trochę czasem na swoich zasadach, bo okoliczności mogą być niesprzyjające, ale nasz stan duchowy i nasz spokój duchowy i świadomość tego, jak żyjemy, jak żyliśmy, jak kończymy, może dać taki efekt niezachwianej wiary, niezachwianej postawy, nawet w obliczu śmierci. Piękne słowa. Doktor teologii, sensei Marcin Abijski. Ja idiotą nie będę i jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę pokazywać takich ludzi, z takimi ludźmi rozmawiać i spotykać ich w swoim życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rozmowy ostateczne na kanale Bez Stołku. Zapraszamy.